No to proszę Państwa, w dzisiejszym filmie bawarski rzezimieszek, bardzo fajna konfiguracja E46. Bardzo fajna konfiguracja, bardzo pożądana. Sam kiedyś chciałem kupić sobie taki wóz, ale akurat wtedy nie miałem kasy i po prostu mogłem się do takich ślinić. A jest to dokładniej BMW 330D Touring z manualną skrzynią biegów, rocznik 2004. No, rocznik akurat jest tutaj istotny i nie tylko dlatego, że jest to polift, ale też 3-litrowy diesel. W ogóle jest tutaj 3-litrowy diesel, a wcześniej bodajże było 2,9 litra. No jest tutaj pod maską po prostu najmocniejszy diesel oferowany w E46. W dodatku jest on tutaj trochę dokoksowany. Delikatnie, ale jednak. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska, tak szybciuteńko, zmierzymy ją raceboxem oraz skoczymy na szybką wycieczkę za granicę. Czy będzie szybka ta wycieczka? Myślę, że ta. O kurczę, pamiętacie, kiedyś pojawił się taki kompakt z 3-litrowym dieslem pod maską wsadzonym i porobiony był on chyba na turbinie hybrydowej. Ależ to kurczę, domykało licznik, ale to chyba ze względu na skrzynię, bo jeszcze by się bujnął. Tutaj myślę, że domknięcie licznika też jest osiągalne. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, proszę bardzo, wszyscy dobrze wiemy, jak E46 wygląda. Ładnych egzemplarzy na drogach jest już coraz mniej. No kurczę, czarne BMW, oryginalny M-pakiet z Winu, oryginalny Shadowline z Winu. Oczywiście zostało tutaj przeprowadzonych z zewnątrz kilka modyfikacji, tak jak na przykład lampy, proszę bardzo, są takie trochę ciemniejsze. Felgi M-pakietowe, ale z BMW F30, o ile dobrze pamiętam. Zwróćcie uwagę, jakie tutaj mamy w ogóle hamulce, jakie tarcze. Na prowadzenie oraz na wygląd zewnętrzny ma tutaj zdecydowanie wpływ troszeczkę obniżone zawieszenie. W ogóle taka ciekawostka, ten samochód pojawił się na kanale u mojego kolegi, u Przemoznawcy. Przemoznawcy tutaj serdecznie pozdrawiamy, właściciela zresztą tego samochodu również. Jak dobrze wiemy, Przemoznawca troszkę inaczej testuje samochody niż ja, także te dwa filmy w sumie nie będą się wykluczać. Są na tym samochodzie dodatki karbonowe i prawdopodobnie, jak tutaj widzę, chyba to jest nawet prawdziwy karbon, bo normalnie tutaj jest taka strukturka, jak się nawet na to patrzy, pod tym klarem, pod palcem, wewnątrz też jest karbon i no zresztą zobaczycie. Dwie oryginalne końcówki wydechów, dieselek, no to zakończenie w dół. Może i ktoś powie, że jest ponuro, ale w przypadku BMW jest ok. Wszystko tutaj w tym samochodzie jest czarne, nerki, proszę, kierunkowskaz z boku, halogeny, wszystko zostało przyciemnione. Polift, no to lampy wyglądają w ten sposób. Są troszeczkę jakby tak delikatniej narysowane. Kurczę, tak opowiadam Wam o tym samochodzie, a ja już wiem, jaka to będzie ciekawa próba autostradowa. Czy zajrzymy do bagażnika? A, możemy zajrzeć w sumie. To można sobie osobno otworzyć oczywiście, to BMW, hashtag BMW. Bagażnik, proszę bardzo. Dwie oryginalne roletki. Ja też kiedyś miałem E46 w Touringu, przecież tylko 320D z automatem. Nie no, okej, bagażnik, wiadomo, nowsze auta są troszeczkę bardziej obszerne, większe, troszkę bardziej wyciszone, na przykład takie E91, dajmy na to, ale tutaj nie, ja jeździłem chyba z 10 000 km tym autem, zrobiłem bezproblemowo, fajny samochód. Kolejny właściciel, poczekajcie. No, taki mechaniczny dźwięk. Kolejny właściciel moim E46 też zrobił za 30 000 km i wszyscy byli zadowoleni. Dobra, to już tutaj z tyłu nie będziemy się wpychać, tylko Wam chciałem pokazać, jakie tutaj są tapicerki. W ogóle tapicerki w tym samochodzie nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, co to jest. Czy to jest... Nie, to nie jest ekskluzyw, tak jak u mnie było w E46. To jest zupełnie inna tapicerka. Takie bardzo rzadko jakieś spotykane są. Zobaczcie sami. O. Tutaj jeszcze tak to wygląda, skórki, wszystko jest ok, w ogóle zadbany ten samochód. I zwróćcie też uwagę na te dekory. To jest chyba prawdziwy karbon, nie wiem, czy kto coś dorobił, czy to po prostu wyszło jakoś tak w indywidualu ten samochód, zostało to dołożone. Ale zaskakujące, bo nawet jak się na to patrzy, nawet jak ta faktura tutaj jest, normalnie tak jak powinno być w prawdziwym karbonie, właśnie w dekorach w aucie. Zamykamy. Ogólnie ładna konfiguracja. W ogóle zwróciliście uwagę, jak tutaj łatwo drzwi się tak zamknęły, tylko popchnąłem i już. O. No to taki bardziej mechaniczny dźwięk. Boczek drzwiowy z przodu. Taka sama sytuacja jak z tyłu. I fotele. Cofniemy sobie. No za ten czas zobaczcie. Ciekawe, pierwszy raz we 46 coś takiego widzę. Koniecznie napiszcie w komentarzu co i jak. No i przestrzeń pasażerska z przodu. Zamykamy. No już tutaj widzę też Harman Kardon, nagłośnienie nawet jest. I widok z perspektywy kierowcy. Cyk.
Tak to wszystko wygląda. Widoczność jest tutaj bardzo w porządku. Dzieciaczki właściciela, rodzinkę też serdecznie pozdrawiamy. No takie rzeczy u mnie w testach mogą wisieć. Jest to przecież piękny akcent. Kierownica. Nie ma tutaj żadnych podcięć, za to ma wyraźne bicepsy. Wiecie, to jest starszy samochód, tutaj nie były czasy jeszcze, żeby tam podcinano kierownicę i auto od razu robiło się sportowe. Nie. Tutaj po prostu kierownica ma gruby wieniec, jest multifunkcyjna, też ona ma tutaj te karbonowe wstaweczki. No wiadomo, tempomacik, komputer pokładowy, odpalimy sobie może maszynę. Liczniki, no to po prostu klasyka. Wszystkie tarcze analogowe. Tu na dole jedynie hashtag cyfryzacja. Od komputera pokładowego wyświetlaczek. Ty, ale ten samochód jaki w ogóle jest utrzymany, to jest w ogóle szokujące, jak to jest w środku. No i jak on jest napasiony, jak na E46. No proszę Państwa, fani BMW, sami ocencie w komentarzu. Proszę, skórka, klimatyzacja automatyczna jednostrefowa, podgrzewane fotele, no i nawigacja szeroka. Całkiem spory ekranik jak na tamte lata. Nie jest on dotykowy. A tutaj komputer, telefon, nawigacja, wyłączenie monitora. No już nie będziemy się przecież w to zagłębiać, ale to jest oryginalne, nie jest wymienione na żadne customowe radio. Na przykład można byłoby z tej Androida wsadzić, wtedy byłoby to bardziej użyteczne. Ale co oryginał, to oryginał. Cieplej, zimniej, na środkowy nawiew. Dobra, już nie będziemy tutaj grzebać po schowkach i tak dalej. Gasimy, zajrzyjmy pod maskę. O, to jest tutaj wiśnia na torcie. W BMW to łatwo, proszę, za to pociągamy. Jednostka M jak Marek, M57, 204 konie mechaniczne i 410 Nm w serii. Mamy tutaj tylny napęd, chociaż było możliwe też skonfigurowanie sobie takiego E46 Touringa z tym silnikiem, z napędem na wszystkie koła. I tak, oryginalnie była tutaj automatyczna skrzynia biegów, ale zrobiony został swap na manual. Poprzedni właściciel tak zrobił. I powiem Wam, że w przypadku E46 akurat jest to świetna zmiana. Samochód w ogóle jest wtedy żywszy, jak tutaj jest manual. Wiecie, no tamte automaty z lat 90. technologicznie zawsze były troszeczkę wolniejsze, wyżej lock-up się zapinał. Szczerze, to lepiej też by mi się jeździło nawet 320D, jak miałem automata. Jakby tam był manual, ale to nie wszystkie modyfikacje. Został też tutaj zrobiony program. Czekajcie, ile tutaj dokładnie wyszło? Ma tutaj wykres właściciel. Tak wyglądają kreski. 232 konie mechaniczne, 520 Nm. O panie drogi, przy 34 stopniach był hamowany nawet. Masa własna, tutaj proszę, 1605 kg podobno, ale nie wiem. Wiecie, no nie wiem na ile tutaj jest wiarygodne akurat to zbadanie masy. Producent deklaruje ze skrzynią manualną, że ten wóz w takiej konfiguracji powinien ważyć niecałe 1700 kg. E46 takie troszeczkę kluseczki jak na ten segment. Ej, ale mimo wszystko jak mamy tutaj ponad 230 koni mechanicznych, ponad 500 Nm i ten cały moment przecież jest dostępny z dołu, no to przyspieszenie tutaj poprawiło się wyraźnie. Według deklaracji producenta E46 330D Touring z manualną skrzynią biegów, 6-stopniową, taka jak tutaj powinna być i tak dalej. Wszystko zostało tutaj generalnie zmienione pod tą skrzynię. O właśnie, nawet nie dodałem, że sprzęgło zostało tutaj też obite kevlarem, a dwumasa jest z X3 BMW. Wszystko można powiedzieć jest zrobione na oryginalnie. Przyspieszenie według producenta powinno tutaj wynosić dla 204 koni mechanicznych 7,6 sekundy. Powiem tak, mi wyszło 6,8 sekundy, nie chcieliśmy tutaj męczyć maszyny, ale to tak, że po prostu wsiadłem do tego, spotkaliśmy się, wsiadłem do tego samochodu i pierwsze co, raceboxem startowałem, no i pierwszy czas 7,2, no to musiałem się wczuć i drugi już 6,8. Myślę, że takie 6,6 sekundy byłoby tutaj do osiągnięcia. Fajnie, tutaj muszę przyznać, oponki kleją w tym egzemplarzu. Poprawa w dynamice myślę, że jest wyraźna. Nawet nie jest to jakiś nie wiadomo jak mocny program. No, 30 koni mechanicznych mniej więcej i 100 Nm. Prędkość maksymalna. Deklaracja producenta 237 km na godzinę. A jaka będzie moja deklaracja? O tym przekonamy się za chwilkę. Czas przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Jesteśmy na miejscu, odpalamy maszynę, a już bez takiego soundchecku właściwego z tyłu. Aha. No możemy sobie tak powiedzmy, o tutaj. Cichutko, ale wyraziście powiedzmy. Będziemy jechać z wyłączoną klimatyzacją.
Zwiększymy sobie trochę nawiew. Dzisiaj jest naprawdę cieplutko. Ale to jak kurczę jakaś taka troszkę tak ciężarówkowato. No dobra, będziemy cisnąć. Jedyneczka. Wszystko jest to zrobione tak, tutaj Właśnie, zapomniałem jeszcze dodać, że tutaj jest intercooler FMIC, największy jaki tutaj mógł się tylko zmieścić. Ale wszystko zostało tutaj zrobione tak zestrojone ze sobą i połączone, że wydaje się to wszystko mega naturalne. Nawet jak, nie wiem, sprzęgło wbijam, tutaj biegi, wszystko jest ok. No i dobra, no ale to będzie ważna próba autostradowa, coś tak mi się wydaje. 330D E46 w manualu po programie. No i ole, powiem wam, idzie ten samochód, idzie. A to jest ciekawe, to tak kurczę, wie, jak jest manualna skrzynia biegów, zawsze tak się mówi, że większa kontrola nad momentem obrotu. Właśnie tak tutaj jest, no jest niesamowita kontrola nad momentem obrotowym i ten moment obrotowy, a my sobie na to o tak dajmy, zwolnimy, nic za nami nie jedzie. Tak to czuć, automat to zawsze jakieś ma takie śliźnięcie czy coś, szczególnie jak jest starszy. Tutaj fajnie. Ej, no takie auta też mi się podobają, też mnie mega ciekawią, tym bardziej, no mówię, ta konfiguracja tutaj to jest po prostu niesamowicie pożądana. Ciekawe, czy pożądane są kontrole na granicy takich BM-eczek. Wprawdzie złowrogo taka E46 wygląda, ale petrolhead przecież tak mi się dobrze z oczu patrzy. To jaki mamy wiaterek? No, teraz będziemy jechać pod wiatr, ale już na powrocie z wiatrem. No, ciekawe, ale będzie. Wprawdzie czarne, starsze BMW, ale myślę, że nie wzbudzamy podejrzeń. Szczerze, to nadzwyczaj dobrze ten samochód się jak na 230 koni odpycha. A dziczek taki jest, mały dziczek, czarny, bawarski. No i dobra, i ciśniemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Tutaj wiadomo, będzie trochę z góry. Ja pierniczę. No, do drugiego mostu ponad 200 było. Z góry 2,4%, no to wiadomo, z górki, no ale 19,24. Ale pod wiatr. 100-200 na równym wyniesie tutaj gdzieś w drugą stronę, jak będziemy wracać, myślę 21 sekund. I to będzie bardzo dobry czas. Teraz sobie lecimy na 6. biegu. I to tak dość szybko, aż szkoda. Tak się ładnie tutaj właściciel nastarał, żeby wypucować samochód. Tak ładnie wygląda, fajnie się prezentuje, a się zaraz uświni. No dobra, to prędkości obrotowe inaczej sobie w tym odcinku zmierzymy. 3000 obrotów i jaka tutaj wyjdzie prędkość? 173,4, 2500 obrotów. Ale was zaskoczyłem, co? Ale tak, jest manual, no to jest tutaj spięte to wszystko. Nie ma tak, że na lock-upie coś tam delikatne, wiecie. 2500 obrotów to jest 144,1 i 2000 obrotów. No to już Kazio, taki ostry Kazio. 2000 obrotów, nawet nie Kazio, to słabo. 2000 obrotów, no to mamy tutaj 118,3. No i teraz 6. bieg i dół. No, jest tutaj dół, proszę Państwa. W ogóle zużycia paliwa nie wykasowałem,
Ale jak gadałem z właścicielem, no przekłamuje tutaj trochę. Pamiętacie, w kompakta próbę autostradową też przekłamywało. Tak z litr. Ale no nie wiem. Nie no, z litr może by. Czekajcie, bo tutaj kurczę problem z kamerką jest. Uchwyt, no to musi być wszystko tutaj okej. Dobra, wiecie co? Nie ma sensu chyba tutaj cisnąć. Widzimy się za chwilkę. 200-250 czy będziemy mierzyć? E46 w dieselku i 200-250? Piękny to byłby pomiar. Mi się wydaje, że te 237, jak tutaj deklaruje producent, seryjne, dla seryjnego auta, no tutaj na luzaczku dzisiaj będzie. Ten wóz nawet przy 180 czy 200 ma taki oddech. I teraz jest naprawdę podwiatrzysko, takie wiecie, kurczę. No 220 5. No i prawie 230, dobra. Możemy odpuścić chwilę. Ole, a szóstka z tyłu jak tutaj ciśnie, a nas nie dogoni. Dobra, już drugą stronę sobie depniemy. Nie będziemy tutaj nadwyrężać. Autko też ma swoje lata, ale mówię wam. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Trochę mnie te rozproszyły te dwie Skody przede mną, Rapid i Octavia. Czyżby to była jakaś próba autostradowa w parach? No dobra. Ale tutaj. No czuć tego Newta. To jest najbardziej odczuwalne 500 Nm, jakimi chyba jechałem, nie wiem. Naprawdę taki, to jest taki cios straszny. No i dobra, dajmy dwójeczkę. Soundcheck. No. Dźwięk dieselka 6-cylindrowego, ale taki jak seryjny. Prowadzenie, ogólnie auto nie jest aż takie super sztywne, ale też się nie buja. Myślę, że tak w sam raz jest to wszystko zrobione. W audycji jaki luźny Ryszard, prawie mu tablica rejestracyjna odpada, ale jedzie twardo. Dobra, i to będzie chyba tutaj nasza chwila prawdy, coś mi się tak wydaje. No, polecimy chyba do końca skrzyni. Nie trzymam jeszcze do dechy, bo tu jest wzniesienie, ale tutaj już można. No 237, no to minęliśmy. No i tutaj już zaczyna troszeczkę jakby puchnąć, ponieważ strasznie wysokie obroty. Dobra, 248 km na godzinę według GPS-u i to jest, proszę Państwa, kwestia skrzyni biegów. Jeszcze 100-200 tutaj gdzieś trzeba dziabnąć. Ale domknięcie, to mi się podoba. Das macht mir Spaß. No właśnie ciekawe, czy z czwóreczki, czy z trójeczki sobie te 100-200 zbadamy. Czekajcie. Z czwóreczki myślę. No i będzie 100-200, bardzo ładnie. Proszę bardzo, minus 0,3% i 18,41, minus 0,3%. Masakra jakaś, jak ten samochód idzie, 230 koni mechanicznych, sam nie wiem jak oceniacie. 1700 kg, 232 konie właściwie i 500, ile? 20 Nm. I dobra, i myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. No 200-250 tutaj, no dosłownie trochę by musiał być dłuższy
szósty bieg albo ogólne przełożenie po prostu całej skrzyni. Skrzynia by musiała być dłuższa. Średnie zużycie paliwa 12 litrów, no to 13 by tutaj wyszło gdzieś lekko ponad, także mega eko. Taki eko diesel. Ale to była fajna próba, przyznacie, no mi się podobała, że mi się morda cieszy, aż mi głupio jest. W tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że cały ten film Wam się niesamowicie podobał. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.